Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Boruś. Dziś powiemy o bardzo ciekawym temacie, czyli czy Polska mogła pokonać Niemcy? Chodzi tutaj o czas II wojny światowej, jednak jednocześnie nie do końca. Dziś będziemy się skupiać na czystej teorii i pomyślimy, czy Polska mogła zaatakować i pokonać hitlerowskie Niemcy jeszcze przed 1939 rokiem. Na sam początek filmu proszę Cię o subskrypcję na tym kanale, abyś nie przegapił kolejnych tego typu filmów. Jeśli będzie tutaj 20 łapek w górę, kolejny odcinek pojawi się już jutro. A teraz zaczynajmy. Żeby dowiedzieć się, czy Polska miała szansę pokonać Niemcy przed 1939 rokiem, na sam początek filmu proszę Cię o subskrypcję na tym kanale, abyś nie przegapił kolejnych tego typu filmów. Jeśli będzie tutaj 20 łapek w górę, kolejny odcinek pojawi się już jutro. A teraz zaczynajmy. Żeby dowiedzieć się, czy Polska miała szansę pokonać Niemcy przed 1939 rokiem, musimy się cofnąć do 1934 roku, kiedy to Adolf Hitler ogłosił chęć przejęcia od Polski korytarza gdańskiego, co bardzo zdenerwowało Polaków. Józef Piłsudski nie zamierzał spoczywać na laurach i bardzo szybko rozkazał armii polskiej się zbroić. Warto tutaj powiedzieć, że Polacy starali się ze wszystkich sił zbudować jak najsilniejszą armię, na jaką ich było stać. To wszystko spowodowało, że na przełomie 1933 i 1934 polska armia była gotowa do walki z Niemcami, gdy ci w tym samym momencie mieli armię o wiele mniejszą i niezdatną do walki. Ale przecież już po 5 latach Niemcy tą armią zaczęli podbijać całą Europę, więc jak to możliwe, że mieli tak słabą armię? A doszło do tego w ten sposób, że Niemcy skutecznie ujawniały swoje badania nad nowymi broniami i sprzętami wojskowymi oraz rekrutację żołnierzy przed Ententą, czyli chociażby Anglią czy Francją. Ale wracając do tematu, Niemcy nie byli w ogóle przygotowani na wojnę z Polską i z pewnością by ją przegrali. Warto nadmienić, że Polska nie była także mocno zagrożona ze strony Rosji Sowieckiej, ponieważ ta była pogrążona w chaosie gospodarczym oraz panował tam tak zwany Wielki Głód. No to teraz nasuwa się podstawowe pytanie, dlaczego Polska nie zaatakowała? Przecież Hitler jawnie prowokował i podsycał w Europejczykach chęć wojny, a w Niemcach nienawiść do Polski. Polacy mieli pewny i oczywisty pretekst, aby zaatakować Niemcy. A przy tym pamiętajmy, że Józef Piłsudski, gdy obrał już jakąś strategię, to przy niej zostawał. I jak nie zaakceptował oszukanych przez Niemcy wyników plebiscytów na Dolnym Śląsku i na Warmii i Mazurach, tak chciał po wygranej wojnie z nazistami przyłączyć do Polski Górny Śląsk oraz Warmię i Mazury, lecz także starać się o ostateczne uzyskanie Gdańska i większego dostępu do morza. Takie by były z tego korzyści, a Polska tego nie wykorzystała. Dlaczego? Otóż już spieszę z wyjaśnieniami. Na to, jak potoczyłaby się wojna z Niemcami a Polakami, wpłynęłyby przede wszystkim manewry wojskowe. Pierwszym niezbędnym manewrem dla Polaków było zdobycie Prus Wschodnich, aby żołnierze niemieccy tam stacjonujący nie mogli zaatakować Polski od pleców. W tym czasie Niemcy jednak mieli szansę ochronić resztę swojego frontu przed polską armią. Tak więc do wykończenia Niemców była potrzebna Francja, która według planu miałaby zaatakować Niemcy od tyłu i zmusić Hitlera do ustępstw. Jednak mimo wielu próśb Polaków, Francuzi, którzy byli bardzo skrzywdzeni po I wojnie światowej, infrastrukturalnie oraz społecznie odmówili Polakom. Atak samemu na Niemcy może i skończyłby się zwycięstwem, ale ZSRR po tej wojnie polsko-niemieckiej mogłoby zdobyć te dwa osłabione kraje. Przez ten fakt polskie władze z Piłsudskim na czele niestety zrezygnowały z planu ataku na III Rzeszę. Ale teraz powiem Wam kolejny fragment tej niezwykłej historii, który ma miejsce w roku 1936 i dotyczy on remilitaryzacji Nadrenii przez Niemców. Remilitaryzowanie Nadrenii oczywiście było niedozwolone. Polskie władze dojrzały w tym nowy pretekst do zaatakowania Niemiec. W tym momencie jednak Niemcy były już na tyle silne, że raczej nie pokonałyby Polski, jednak Polska miałaby także spore problemy z pokonaniem Niemiec. Dlatego też i tutaj była potrzebna Francja, która jednak ponownie odmówiła Polakom wspólnego ataku na Niemcy. Potem sytuacja już była coraz mniej sprzyjająca do ataku na Niemcy, a po jakimś czasie to III Rzesza mogła już prędzej zaatakować Polskę niż odwrotnie, gdyż prześcignęła ją pod względem siły militarnej.
Oto dwie niewykorzystane okazje Polaków do pokonania nazistowskich Niemiec i powstrzymania wybuchu II wojny światowej, lub chociaż takiej II wojny światowej, jaka miała naprawdę miejsce. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, to możesz zostawić suba i łapkę w górę pod tym filmem. Trzymaj się, życzę Ci zdrowia. Cześć!